Na każdym kroku niespodzianki. Się zgrzałem przy tym, ale się udało jakoś jeden. No jak ze wszystkim trzeba sobie jakąś technikę wypracować. Tutaj coś mi się udało wymyślić, mam nadzieję. Z pierwszym poszło, że z tym też jakoś sobie poradzę. O, to musi wejść. To wszystko sobie nasmarowałem wcześniej. Nie jest to takie proste. Zobaczymy, spróbujemy te zaślepki to jakoś wprowadzić. O, jest. O, i mamy gotowe. Takie narzędzie się sprawdziło super. Dobra, następny etap to założenie pokrywy. Jeszcze weźmiemy sobie tutaj czystą jakąś szmatkę i jeszcze dokładnie wyczyścimy tą powierzchnię pod pokrywką. No to wszystko wcześniej czyściłem, ale wiecie, czekałem na części motocyklista. Będziemy mieli odtłuszczone. Jeszcze ostatnie spojrzenie, czy wszystko jest na miejscu. I co dalej? Bierzemy sobie nową uszczelkę. No może tu w jeden sposób tylko przyjść. Te przewody. To mi to będzie przeszkadzało. Odwrotnie oczywiście. Ok, teraz tak. Teraz wszystko pasuje jak trzeba. Sorry, no bywa. Dobra. Bierzemy uszczeleczkę. Bierzemy sobie pokrywkę. Muszę znaleźć tutaj moje otchłani. Miałem to wszystko wcześniej opisane, oklejone. Dobra. Wiecie, że tutaj są dwie strony. Strona wysoka i strona niska. Są krótsze i dłuższe śruby. Tak jak już to wcześniej przy demontażu wspominałem. Ale powiem jeszcze raz. To jest strona wysoka. Tam jest niska. A ta pokrywka też wymaga renowacji. I śruby są dłuższe i krótsze. Dłuższe do wysokiej strony, krótsze do niskiej. I teraz zrobimy tak, że ułożymy sobie uszczelkę. A teraz złapiemy jedną śrubą pozycję uszczelki. Tutaj nam doszła. Przerzucimy drugą śrubę.
Idealnie, dobra. Sprawdzimy z drugiej strony, czy uszczeleczka dobrze leży, tak jak się należy. Uszczelka. Nie chcemy, żeby nam to gdzieś tam później wyciekało. Dobra, jeszcze raz. Rzucimy trzecią śrubę. Patrzymy, czy jest wszystko ok. Czy nie ma nigdzie żadnych zgięć i tak dalej. To jest ok. Pójdę z tamtej. Jeszcze dodatkowo weryfikację zrobić. Z lampą. Leży idealnie. Teraz kręcimy dwie śrubki tutaj na niebieski Loctite. Wcześniej oczywiście były wyczyszczone. O. Mamy tak ładnie to ułożone. Delikatnie przyłapujemy. Dwa, żeby już nam to się nie przesuwało. O. Dobra, weźmiemy drugą. Dajemy Loctite na resztę śrub i delikatnie przyłapujemy. Nie mocno, bo tą pokrywkę można dość łatwo podjąć, więc nie szalejemy tutaj. Jeszcze to wszystko jest luźne. Dobra. Dobra.
Ok, śruby będziemy dokręcować krzyżowo na moment. Wzór jest taki: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taka jest kolejność dokręcania. Ja na razie, to jest 1/2. Na razie tutaj po prostu je sobie tak przyłapię delikatnie. Bez dokręcania na moment, tak żeby weszło to. Żeby tylko dotknęło. Ok. Teraz tak z wyczuciem delikatnie jeszcze to przyłapię. Tak, żeby jej nie nadwyrężać za bardzo. Ok, moment dokręcenia to jest 20 do 24 Nm. Ale nie idziemy od razu do końca, tylko sobie delikatnie to tak po 1/4 obrotu dokręcamy. Na spokojnie. W pewnym momencie klucz kliknie i wtedy będzie ok. Ciasno chyba. Tak, żeby nam to dobrze siadło. No to już. Ok. I tym sposobem mielibyśmy załatwiony przedni cylinder, łatwiejszy. Tutaj będzie gorzej, będzie walka. To samą procedurę trzeba przejść na tylnym cylindrze. A to sobie jeszcze to wszystko, jak mam rozebrane, przeczyszczę. Usunę odciski i brud. Całą całość tej zabawy. Tutaj sprawdzamy jeszcze raz dokładnie, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy wszystko jest tak, jak powinno być. No, wydaje się, że tak, że jest ok. Mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczymy, jak sytuacja się potoczy dalej. No i nic, będę przechodził do drugiego cylindra. Tutaj wszystko jest ok, sztywno. Cylinder jest przykręcony, pokrywa to siadło. Ona jest pod takim skosem i trochę to odjeżdża, ale to tak chyba było, już nie pamiętam. Ale nic, nowa uszczelka, wszystko poskręcane. Działamy z drugim.